Będzie podbierane. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Pamiętacie jeden z ostatnich filmów odnośnie łowienia leszczy w upał? To jest właśnie to miejsce, tylko że dzisiaj mamy zdecydowanie chłodniej. Jeżeli ktoś nie widział z was jeszcze filmu, to tutaj gdzieś na górze pokażę wam się odnośnik do tego filmu. Zachęcam do obejrzenia. Dzisiaj plan jest taki sam jak ostatnio. Mam zamiar dobrać się do leszczy. Przygotowałem w domu kaszę pęczak, ugotowałem, jest jej sporo. Do tej kaszy pęczak dodam Golda od Marcela i super kraka jasna, ciemna zanęta. Do tego dodam jakiś traktor waniliowy, może karmelowy i odrobina pieczywo fluo. Mam nadzieję, że to w 100% wystarczy, nie będę kombinował. Aha, jeszcze do swojej zanęty dodam kukurydzę. Dzisiaj na haczyku będą lądowały robaki i kukurydza, może to i to razem, jeszcze nie wiem, zobaczymy na co będą ryby reagować. Mam ze sobą oczywiście przygotowanego feedera, stanowisko już praktycznie rozłożone. Dzisiaj tylko feeder, bez powika, sam feederek i mam nadzieję na chociaż kilka takich ładnych, letnich, żuławskich leszczy. Rozrabiamy zanętę, pokażę wam standardowo jak to wygląda po rozrobieniu. Kilka koszyków zanętowych do wody. No i mam nadzieję, że widzimy się już wtedy z leszczem. Miłego oglądania. Tak to właśnie wygląda. Gruba frakcja. Ta cała kasza pęczak została oblepiona zanętą. Wygląda to rewelacyjnie. Koszyczek 15 gramów. Zaczynamy! Czas na jakiś raport z wody. No łowię już z 1,5 godziny. Naprawdę nic się nie działo, kompletnie nic. Ja jestem zwolennikiem dużych haczyków i zacząłem od bodajże 6. Nic, kompletnie. No to stwierdziłem, że zejdę jakby rozmiar niżej, więc założyłem 8. Nic. Mówię, no dobra, to już jest ostatnia deska ratunku, założę 10. To dla mnie to jest naprawdę bardzo mały haczyk, jeżeli chodzi o grunt. Jest ryba, ale to nie o to w tym chodzi. Jeżeli sytuacja za chwilę się powtórzy, to wracam z powrotem do dużego haka. Nawet kosztem braku brań, po prostu braku brań. Nie chcę łowić takich ryb. I co, zostałem przy małym haku. No i jest. Jest w końcu. Powiedzcie mi, że wędkarstwo nie jest piękne. To nie leszcz, ale to jest karaś. No i zostaje przy malutkim haku. Skoro skusił do brania karasia, no. Zobaczymy. Istnieje też szansa, że po prostu ryby weszły mi w łowisko i założę większe haki, też będą brania, ale spokojnie, spokojnie. Zostańmy na razie przy tym małym haku. Mam bardzo ładną rybę. Cholera jasna. Podbierak w samochodzie. Piękna ryba. Chyba. No ładnie chodziła, pięknie chodziła po prostu. Malutki haczyk. O, ależ piękny karaś. Ale piękny karaś. Zarzucam i ewidentnie idę wyciągnąć podbierak. Jest karaś. Piękna sprawa. Łowimy dalej. No jestem ciekaw, czy to jest kwestia tego malutkiego haczyka. Kusi mnie, żeby to sprawdzić i zmienić haczyk na większy, ale szczerze, na razie chyba nie ma takiej potrzeby. Może one potrzebują dzisiaj lżejszego bodźca. Czyli tego 1-2 robaków na haczyku, a nie 5.
słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Przypominam oczywiście o naszym konkursie na YouTubie. Konkurs wystartował na początku lipca i trwa aż do końca lipca. Tak jak za każdym razem na naszych odcinkach mamy do Was olbrzymią prośbę. Zostawcie pod tym filmem łapkę w górę, to zawsze pomaga w zwiększeniu zasięgów, aby ten film dotarł do jeszcze większej ilości osób. Zostawcie również subskrypcję na naszym kanale, jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, ponieważ w dalszym ciągu zbieramy do tego naszego pierwszego upragnionego 1000 subskrybentów. No i oczywiście nie może być bez komentarza, więc napiszcie w komentarzu, jakie wy macie sposoby na te takie letnie, lipcowe, sierpniowe leszcze. No, spóźnione zacięcie albo za mały haczyk. Nie jest rybka. Dobra, teraz tak, zrobimy to w ten sposób, bo widzicie, co ja to złowiłem, czyli malutkiego krąpia. Zrobimy w ten sposób, że jeszcze raz rzucimy tym małym haczyku, ale jeżeli trafi się jeszcze raz mały krąb, a karasie są w łowisku, to zmieniamy na większy haczyk. To było naprawdę bardzo fajne branie. Jeżeli na końcu jest krąb, to tak, na końcu jest krąb. Dobra, zmieniamy haczyk na większy. Dobra, haczyk zmieniony. Wiecie, jeżeli to nie pomoże i 15-20 minut będę bez jakiegokolwiek brania, to zawsze można wrócić do mniejszego haczyka. Oj, było branie. To zawsze można wrócić do mniejszego haczyka. Ole! No, znowu ładna ryba. Kolejna. I to jest chyba znowu karaś. Zaraz zobaczymy. Przesadziłem, nie jest tak ładna. Ale czy to jest znowu karaś? To będzie znowu karaś, to będę w niebo wzięty. Też jestem w niebo wzięty. Leszczyk. Jest leszczyk. Dobrze, 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 dobrze. Na leszczach mi należało najbardziej. Na czym to ja skończyłem? Aha, na haczyku. To raczej już nieaktualne, ale... Zawsze ten haczyk można zmienić, jeżeli się okaże, że duży haczyk spowoduje zdecydowanie mniejszą ilość brań, bądź brak brań. Ale w przypadku, kiedy łowimy fajne karasie i przeplatane te karasie są małymi krąpikami, to według mnie warto zmienić haczyk na większy, żeby łowić bardziej selektywnie. Czy ja mam znowu rybę? Chyba tak. Tak, znowu mam rybę. Oj, ładna. Chyba ładna ryba. Oj. Na pewno ładna. O, ale to chodzi. Albo podczepiłem. W ogóle nie chcę wyjść. Karaś. Piękny karaś. Powiem wam tak. Jestem w szoku. Boże. A teraz najlepsze. Zostawię na koniec. Rzuciłem tak niefortunnie, że myślałem, że zapląta mi się zestaw. I mówię, ściągnę, bo na zaplątanie nic nie weźmie. No właśnie. Nie wierzę. To jest kolejna zajebista ryba. O, ale to tańczy. O Jezus. Nie wierzę. Kolejny karaś. Zobaczcie. To jest woda PZW. Nie żaden staw karpiowy. Wnęciłem je. Mam nadzieję, że widać emocje na mojej twarzy. Jestem po prostu w szoku. Ja tu siedziałem 2 godziny bez najmniejszego dotknięcia i już przygotowany byłem... Przygotowany byłem na to, że ja wracam do domu.
A tymczasem mamy kolejnego pięknego karasia na kiju. A, to nie jest karaś. To jest leszczyk. To jest chyba na złość. Ja wyłączyłem przed chwileczką dosłownie kamerę. Mówię, może będzie chwilka, to sobie na spokojnie zapalę, napiję się wody. I tylko wyłączyłem kamerę, środówka. Dżyn, 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 dżyn. Masakra. Co my tu mamy? Leszczyk czy karaś? Bo tu niczego innego się nie spodziewam. Leszczyk na windę. No, uspokój się. Czekam na te większe leszcze. Ale to już są leszcze. Jeżeli to jest ryba, to nie wierzę, bo kompletnie nic nie brało. Ona po prostu to jest ryba. Ona po prostu musiała chwycić przynętę i nie wiem, i stać tam z nią. Oj, to jest chyba ładna ryba. Będzie podbierane. Ciekawe tylko, czy to jest leszcz, czy jest karaś. Karaś. No, piękny karaś. Zastanawiam się tylko, kiedy mnie ktoś obudzi. Ale są potwornie grube. Super. Zobacz, ja tutaj nie stosuję naprawdę żadnej filozofii. Są robaki. I to jest tyle, ile wejdzie na haczyk. Dopychamy zanętą i rzucamy. Słuchajcie, chciałbym pokazać Wam jeszcze jedną bardzo fajną, przydatną rzecz. W sumie pokazywaliśmy to na którymś filmie, ale tak tego nie omawialiśmy za bardzo. Jest to podbierak Smart od Robinsona. Zobaczcie, jaka to jest naprawdę fajna rzecz. Zamiast sztycy, zamiast tego kosza na samym końcu macie taki podbierak Smart. On w tym momencie jest rozłożony na taką optymalną długość dla mnie, która mi się podoba. Możemy go rozwinąć na sporo, nie? Dokładnie. Więc czy jakiś wysoki brzeg, czy jakieś kanały z trudno dostępnymi brzegami, rewelacja. I macie tak jakby dwa w jednym, ponieważ przynajmniej ja tego podbieraka jeszcze używam przy spinningu. Z brzegu bądź do połowu okoni. Rewelacyjna sprawa. Kolejny leszczyk. Także dzisiaj mamy na zmianę. Jest. O, fajna ryba. To jest karaś, chyba. Karaś jest pierdziela. Ale był dosyć długi przestój. Chyba go miał w buzi, tak jak tamten poprzedni. Ależ pięknie. O, ależ piękna ryba. Ależ cudowny karaś. Teraz nie wiem, co to jest, ale było fantastyczne branie. Tak, jest jakiś ogórek. No. Leszczyku, uspokój się. Zdecydowanie bardziej wolę tamte karasie. To tu nie ma co wyprzydzać, ważne, że bierze.
niestety, czy niestety, nie przesadzaj, Michał. Ja powiedzieć, że niestety nie mogę zapalić, ale nie muszę palić. Jak targam takie ryby, to ja nie muszę palić. To. O! I to już jest fajny leszcz. Tak, zobaczcie. To już nie jest karaś, tylko bardzo fajny leszcz po prostu fajny leszcz. Na razie największy ze wszystkich dotychczasowych złowionych. Ryby od jakiegoś czasu się uspokoiły, więc to zapewne były po prostu 2 godziny bardzo intensywnego żerowania. Leszczy i karasi w tym wypadku. Mam co chwilę jakieś branie. Niedawno miałem takie dosyć solidne i tak niestety zagapiłem się w telefon. Posiedzimy jeszcze chwilę. Myślę, że godzinę na pewno. Jak przez godzinę do 1,5 nic się nie wydarzy, no to wypuszczamy wszystkie nasze zdobycze, robimy sobie jakieś fajne fotki i spadamy. Coś tam mamy na końcu. To coś uderzyło raczej w opadzie. Zobaczcie. Jest fajny leszczyk z opadu. Fajny leszczyk z opadu. Oj, to jest coś ładniejszego chyba. Albo tak na początku walczyło. No, walczy dalej, ale to nie jest chyba jakiś bardzo duży okaz. Na pewno to nie jest krąb. Leszczyk, znowu leszczyk. Zobaczcie. Czyli karasi już poszły w niepamięć. Ustąpiły miejsca małym leszczykom. Szkoda, że takim małym. Oj. Albo walczy tak dobrze, albo to jest bardzo ładna ryba. No zaraz zobaczymy. Bo już to będzie przestała walczyć. To już dziwnie zachowuje się tak jak karaś. Zobaczymy. Płynie w ogóle w moją stronę chyba w ogóle. Co ja gadam. Zobaczcie. O, nie widziałem. Pokazał płetwę, ale nie widziałem. Tak, to karaś. Ale piękny karaś. Jezus Maria. Zobaczcie. A jakie ma. Taki trochę karpiowaty, nie? No w sumie to jest ryba karpiowata, ale taki trochę karpik z niego. Cudny. Zobaczcie, cudny. Dajcie znać w komentarzu, czy wy byście byli zadowoleni z takich połowów. Przypominamy, że to jest woda PZW. Jest to jedna z żuławskich rzek, na której łowimy bardzo często. Jest piękna ryba. O, fajna. To będzie ryba na leniucha. Na siedząco. To jest japonka. O, jest na 200% karaś. O! O, coś pięknego.
Ale piękny karp. Coś pięknego. Coś pięknego. To chyba też karaś. A jednak nie, leszczyk. Jednak leszczyk. Dobra ryba. Warczy jak dobra. Już teraz nie walczy. A ciekawe co to jest. O, jak ją zaciąłem, to po prostu spodziewałem się naprawdę bardzo dobrej ryby. Leszcz. Słuchajcie, czasu, sorry, ale już ledwo widzę, ledwo mówię, ledwo słyszę, 3 godzinki raptem spałem, ale czegoś nie robi dla ryb. Słuchajcie, można podsumować sobie dzisiejszy dzień. Musiałem długo wnęcać ryby w łowisko. Było to 1,5 godziny do 2 godzin grubego nęcenia, grubą zanętą, bo to był pęczak, kukurydza. Więc to była taka gruba frakcja, robale do tego. Następnie mieliśmy 2 godziny ostrego żerowania ryb. Były to leszczek i karasie, ale naprawdę ostro, bo to było rzut, branie, rzut, branie, rzut, branie. Potem po tych 2 godzinach się uspokoiło i aktualnie na rybę muszę czekać około 5-10 minut, znaczy na rybę, na branie muszę czekać około 5-10 minut. Co również nie jest złym wynikiem, tak? Mam jeszcze raptem może pół godzinki, ponieważ muszę już zawijać się do domu, więc zobaczymy, co jeszcze przez te pół godzinki uda się wyciągnąć. Szczerze, wolę karasie od leszczy. Super walczą, po prostu walka niesamowita. Pół godzinki łowienia, za te pół godzinki weźmiemy siatkę, zobaczymy co złowiliśmy, zobaczymy ile tego było. Strzelimy sobie jakieś fajne fotki, wypuścimy ryby, zobaczycie jak pięknie pływają i będziemy się żegnać. Ale jeszcze się nie żegnamy. Powracamy do wędkowania. Coś jest, ale to nie jest nic dużego. Dlatego to już naprawdę chyba oznaka, że czas się zwijać. Myślę, że następny rzut będzie ostatnim rzutem. Mam nadzieję, że będzie też jeszcze jedna ryba, czyli ta ostatnia. No co no, leszczyk, tak? Nieduży leszczyk. Jeżeli ostatnią rybą będzie karaś, to rzucę jeszcze raz. Ale jeżeli to będzie leszczyk, to kończymy. Czy to jest ostatnia ryba? Jak już widzicie, już praktycznie większość sprzętu mam zwinięte. Jeżeli to będzie karaś, to trochę będę niesłowny, bo już nie będziemy dalej łowić. A to może być karaś. Ale naprawdę długo czekałem na to branie, bo to już 20 minut była wędka w wodzie. Tak, to jest karaś. Ale jak przymkniecie oko, to będzie taki leszcz. Sorry za tego karasia, no ale naprawdę już nie mogę być tutaj dłużej, a mógłbym tu siedzieć po prostu cały dzień, nawet w takich braniach co 5-10 minut. Coś fantastycznego. Jeżeli macie również tak jak ja, to koniecznie pod tym filmem zostawcie łapkę w górę. Po prostu ją zostawcie i tyle. Nie będę tłumaczył dlaczego, po co i na co. Na początku mówiłem, kończymy. Dzień można uznać za udany. W
końcu fajne ryby, duże. Naprawdę, no może nie, bez przesady, to nie były karasie po 5 kg, ale naprawdę duże, waleczne karasie. No i karasie i leszcze, bez krąpi, bez jakiejś drobnicy, prócz tej na początku. Super, naprawdę. Jestem z siebie, jestem tak zadowolony z dzisiejszego dnia, że będę miał problem, żeby w domu zasnąć i odespać tą noc. Wypuszczamy, a czy jeszcze zobaczymy, ile w ogóle tego mamy, ale potem wypuszczamy. No i spadamy, bo ryba, jak to ryba, różnie z nią bywa. No i tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Kończymy. W sumie jeszcze nie kończymy. Zobaczymy ryby.